Co można zrobić w ciągu 12 lat? Można skończyć podstawówkę i liceum, można wychować dziecko lub też można całkowicie zmienić swoje życie. W Kościele katolickim przez ostatnich 12 lat wydarzyło się jeszcze więcej. W tym odcinku pokażę Ci, jak papież Franciszek zmienił Kościół i to w sposób, którego się nie spodziewasz, bo jego rewolucja była znacznie głębsza niż myślisz. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Ponad 130 kardynałów wybierze wkrótce nowego papieża. Watykan jest już gotowy na konklawę, ale niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, nowy papież przejmie zupełnie inny kościół niż 12 lat temu, kiedy papież Franciszek rozpoczął swój pontyfikat. Obejrzyj ten odcinek do końca, by przekonać się, jak papież Franciszek zmienił Kościół i co to oznacza dla jego następcy. Jest niedziela, 4 maja 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Jest wyczuwalna atmosfera takiego wyczekiwania. Dużo ludzi... W sobotę 26 kwietnia 2025 roku Watykan i cały świat pożegnał papieża Franciszka. We mszy pogrzebowej na placu Świętego Piotra w Watykanie wzięło udział 200 000 osób. Miliony oglądały uroczystości w telewizji i w internecie. Ten pogrzeb był jednak inny niż pochówek poprzedników Franciszka. Papież został pochowany w prostokątnej, drewnianej trumnie, a nie jak wcześniejsi papieże w trumnach zrobionych z 3 materiałów. Franciszek nie chciał, jak jego 100 poprzedników, być pochowanym w bazylice w Watykanie, ale w oddalonej o kilka kilometrów bazylice Matki Bożej Większej na rzymskim wzgórzu Esquilin. Ostatnie życzenie papieża sprawiło, że jego ciało trzeba było przewieźć w konwoju przez miasto. Przejazd trumny umieszczonej na Papamobile oglądały na ulicach Rzymu tysiące Włochów i turystów. Ale to tylko ułamek zmian, jakie w kościele wprowadził Franciszek. Cofnijmy się do czasów polskiego papieża Jana Pawła II. To właśnie wtedy, na przełomie XX i XXI wieku, wśród ministrantów służących do mszy w Bazylice Watykańskiej był mały chłopak, Rafał Fleszar. Z Rafałem spotkałem się w 2014 roku przy okazji kanonizacji Jana Pawła II. Dzisiaj Rafał jest mężem i ojcem i jest watykanistą telewizji EWTN Polska, czyli polskiego oddziału amerykańskiej telewizji katolickiej. Jest też szafarzem komunii w Warszawie, czyli rozdaje komunię w kościele. Jest też tłumaczem i konsulem honorowym Republiki San Marino w Polsce. W roku 2005 na pogrzebie świętego Jana Pawła II szedłem w 5. bądź 6., już nie pamiętam dokładnie, rzędzie za krzyżem, który otwierał kondukt pogrzebowy. W 2005 roku podejmowałem decyzję o mojej przyszłości. Zastanawiałem się nad kapłaństwem, ale na pewno nie wyobrażałem sobie, że nie wybierając kapłaństwa, nadal będę tak blisko ołtarza, tak blisko służby liturgicznej, jak jestem w dalszym ciągu dzisiaj, będąc mężem i ojcem. W 2005 roku wydawało mi się, że posługa ministrancka to zajęcie dla młodych chłopców, dla chłopaków, którzy być może zostaną księżmi. Chociaż nawet wtedy, kiedy posługiwałem w bazylice, nigdy nikt nam nie mówił, że masz być księdzem, tylko przedstawiano nam taką możliwość życiową. Nie wyobrażałem sobie wtedy, że w naszym kościele, zwłaszcza w Polsce, mogą być dziewczyny, które posługują do ołtarza wraz z chłopcami, że tacy właśnie już panowie jak ja po 40 w dalszym ciągu mogą pełnić posługę przy ołtarzu, posługę trochę inną, ale jednak ciągle tę posługę ministrancką. Jeśli chodzi o cały obraz Kościoła, na pewno największą zmianą jest podejście, które zmienił papież Franciszek, czyli ta synodalność, gdzie
biskup już nie jest nieomylny, gdzie nawet papież już nie jest nieomylny. A mimo to Kościół Chrystusowy trwa i idzie do przodu. Trwa i rozwija się. W taki czy inny sposób wiara chrześcijańska jest krzewiona i krzewiona właśnie może bardziej przez nie księży, nie przez osoby wyświęcone, tylko przez zwykłych katolików, ich przykładem życia. Dla mnie, jako osoby mocno zorientowanej w liturgice, papież zmienił jednak bardzo dużo. Mocno zliberalizował pewne podejścia do sprawowania Eucharystii. Przybliżył do ludzi czynności kapłańskie. Ksiądz dzięki papieżowi, który był niejako proboszczem, sam to powiedział na początku swojego pontyfikatu, który był takim proboszczem świata, pokazuje, że nie tytuły, nie stanowiska, ale właśnie ta bliskość kapłana do ludu jest najważniejsza. To wspólne podążanie nie za papieżem, nie za swoim pasterzem, ale podążanie wraz z nim drogą wyznaczoną przez Chrystusa. Podążanie za Chrystusem, czasami może nawet pomimo pasterzy. To jest taka zmiana, która według mnie najbardziej wpłynęła na Kościół i która nie jest rewolucją, bo to Chrystus jest założycielem Kościoła. W Kościele nie ma rewolucji. W Kościele są pewne zmiany, które są odzwierciedleniem tendencji danego okresu. Więc nazwijmy to w cudzysłowie otwarcie na różne osoby, chociażby homoseksualne czy LGBT, które przez wiele środowisk jest krytykowane, czy było krytykowane, jest czymś, co nie jest tak naprawdę akceptacją zachowań, które są wbrew nauce Kościoła, ale są akceptacją człowieka i przyznaniem się do tego, że każdy z nas może mieć jakiś grzech. I ten grzech nie można zeliminować w pełni ze wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Ta zmiana podejścia nie oznacza zmiany nauczania Chrystusa. Bardzo wielu ludzi krytykuje stanowisko papieża wobec wojny w Ukrainie. Powiem szczerze, że patrząc czysto politycznie, z naszego punktu widzenia wschodniej Europy, czy Europy Środkowo-Wschodniej, jest to złe podejście, ale jest ono w pełni chrystusowe. Jest ono w pełni zgodne z nauczaniem Chrystusa. I teraz te zmiany, które papież wprowadził, one nie zmieniają nauczania Kościoła dotychczasowego. One w inny sposób przedstawiają nam naukę Chrystusa, zwracając bardziej uwagę na to, o czym Chrystus mówił, czyli na drugiego człowieka, a mniej na podziały polityczne, geopolityczne czy strukturalne, tak. Rafał Fleszar, watykanista telewizji EWTN Polska, jest gościem tego odcinka podcastu Świat, a opowiadamy Ci o tym, jak wiele zmieniło się w Kościele w czasie 12 lat pontyfikatu papieża Franciszka. A ponieważ wielkimi krokami zbliża się konklawę, to w podcaście Świat będziemy mieli dla Ciebie specjalną serię odcinków poświęconych wyborowi nowego papieża. Dowiesz się, którzy z kardynałów mają prawo wyboru, czy da się przewidzieć nazwisko nowego papieża, a także czy dym z komina nad kaplicą sykstyńską zawsze jest biały. Specjalna seria pojawi się już w tym tygodniu, a w tym odcinku już za chwilę dowiesz się, po co Franciszek chciał zmieniać Kościół. Przypominam, że pod tym odcinkiem możesz zostawić swój komentarz oraz lajka. Napisz nam, co myślisz o Franciszku i jak go zapamiętasz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
Ja myślę, że zmiany, które widzimy w Kościele, które mógł wprowadzić papież Franciszek, są zmianami czasów. To, że to, co papież powie dzisiaj na placu Świętego Piotra w Watykanie, dokładnie w tym samym momencie, czy kilka minut później zaledwie, może być komentowane przez konkretne grupy społeczne, zarówno na Manhattanie, jak i w Afryce czy w Azji. Globalizacja światowa powoduje też to, że należy inaczej spojrzeć na człowieka, na społeczeństwo, na otaczający nas świat. Dlatego też w mojej ocenie papież wprowadził do dyskusji rzeczy, które wydawałoby nam się, że Kościoła nie powinny dotyczyć, jak chociażby ochrona środowiska, jak kwestie klimatyczne. Można by rzec, co Kościołowi do tego, a jednak ten konkretny papież zwracał naszą uwagę na te rzeczy, bo on sam też zauważył, że ten świat się zmienił. Ten świat się zmienił w czasach, kiedy encykliki papieskie czy inne dokumenty papieskie były rozpowszechniane tygodniami, zanim zostały przetłumaczone na konkretne języki, miały kolejne miesiące i coś, co papież napisał w pewnym konkretnym momencie historycznym, dochodziło do ludu Bożego tak naprawdę, czyli do zwykłych wyznawców, często po latach, wręcz jeżeli się cofniemy dalej po dziesięcioleciach. Dzisiaj cała ta przepaść czasowa zanikła. Co za tym idzie, zwykły człowiek ma znacznie bliższą dostępność do tego, co Ojciec Święty czy głowa Kościoła w konkretnej chwili, w konkretnej sytuacji dziejowej, społeczno-politycznej chce przekazać. To umożliwiło wprowadzenie właśnie przez papieża pewnych tematów, na które jeszcze 100 lat temu nie bylibyśmy w stanie zwrócić uwagi. My, Polacy, przez naszą historię mamy bardzo mocno spaczone pojęcie lewicowości i komunizmu. Są ośrodki na świecie, i to wcale nie małe, które twierdzą, że pierwszym komunistą był Jezus Chrystus. Jeżeli się zgłębimy w jego naukę, to można dojść do takich czysto teoretycznych konkluzji. Niemniej jednak to nie jest ani ta lewica, którą poznała nasza część świata, ta lewica w praktyce, tak? Ani ta lewica czy komunizm, który mamy w Azji, ani nawet ta lewica czy komunizm, który mamy w południowej Ameryce. Przez fakt, że papież Franciszek nie pochodził jednak z Europy, nie był naznaczony tym podziałem z początków XX wieku, tylko żył w pewnych innych okolicznościach historycznych i geograficznych, miał nieco inne spojrzenie, które dla nas, mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, jest trudne do przyjęcia, ale jeżeli odrzucimy te nasze doświadczenia, również narodowe, doświadczenia, które naznaczyły nas w sposób tragiczny, a zastanowimy się nad samą filozofią, doktryną, nad samym nauczaniem Jezusa Chrystusa, to jest tu faktycznie bardzo dużo spojrzenia lewicowego, czy nawet chwilami można powiedzieć komunistycznego. Dlatego określenie papieża Franciszka jako papieża lewicowego mnie osobiście nie irytuje, natomiast jest jasne, że dla nas, dla mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, to określenie ma bardzo konkretny wymiar społeczno-polityczny. Społeczno-polityczny, który jest dla nas naznaczony również tą walką z Kościołem,
której nie akceptujemy i której nie możemy zaakceptować. Patrzenie na ten pontyfikat przez pryzmat podejścia papieża do homoseksualistów czy do osób LGBT jest z całą pewnością spłaszczeniem jego nauczania, które jest de facto zbieżne głęboko z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Koncentrowanie się z punktu widzenia naszych mediów, z punktu widzenia naszej opinii publicznej na tych tylko aspektach powoduje po raz kolejny uwypuklenie naszego spojrzenia z punktu widzenia naszej historii, naszej przeszłości, ale też naszej takiej codzienności, nie patrząc na to, jak problemy bardziej codzienne, przyziemne, jak do tych kwestii Ojciec Święty się odnosił. Jest to trochę przez media, nie, jest to zdecydowanie przez media obraz wypaczony, bo zwracamy uwagę na to, a nie zwracamy uwagi na wiele wypowiedzi papieskich dotyczących potrzeby modlitwy, potrzeby wspierania rodzin, potrzeby wspierania dzietności. To są tematy, które dla nas są mniej atrakcyjne medialnie, a medialnie niestety podkreślamy te aspekty, które, przepraszam za wyrażenie, robią audience, czyli zwiększają, prawda, wizję, bo papież powiedział coś szokującego. Nie, papież nie powiedział nic szokującego. Papież nawiązał do nauki Chrystusa. Papież tak zmienia nam pewne podejście do tematów, rozszerza pewną wizję, pozostając ciągle w ramach nauczania Chrystusa. Więc podkreślanie tego właśnie podejścia jest marginalizacją całej reszty nauki, całej reszty podejścia, które tak naprawdę powinno być dla nas znacznie ważniejsze, bo nam bliższe. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Myślę, że dla bardzo wielu osób wierzących w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w naszej części świata, w Europie, będzie się kojarzył z pewnym paradoksem, z pewnym podejściem, które jest dla nas trudne do zrozumienia, a jednocześnie z podejściem, które przedstawia pewną wizję dla nas bardzo nieoczywistą, która jest chwilami zaprzeczeniem. To, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie dotykanie tematów, które Kościoła niespecjalnie powinny dotyczyć, jak kwestie klimatyczne. Mówienie o kwestiach dotyczących właśnie osób homoseksualnych czy LGBT w sposób, który według nas jest właśnie paradoksalny wobec nauki codziennej Kościoła, która jednak jest pod tym względem seksualnym bardzo oczywista, jednoznaczna i prosta. Więc ten papież na pewno będzie mi się kojarzył z pewnym paradoksem, trudnym do pogodzenia z naszą tak naprawdę codziennym sposobem wiary. Ale po głębszym przeanalizowaniu jego postawy, jego słów i jego nauki, zauważymy, że pomimo tej trudności, którą nam ona sprawia, jest to w pełni zgodne z nauczaniem Chrystusa i z nauczaniem Kościoła.
Rafał Fleszar, watykanista telewizji EWTN Polska, opowiadał o tym, jak papież Franciszek zmienił Kościół katolicki. A ja przypominam jeszcze, że lada moment ruszamy ze specjalną serią na konklawę, która ma wybrać następcę papieża Franciszka. Nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy także na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.